Witam Was wszystkich, pozdrawiam Was, jesteśmy teraz w Hamburgu. Chciałem Wam pokazać miasto, w którym mieszkam tutaj od 23 lat. Ciekawe miejsca przy tej pięknej pogodzie. Na pewno Wam się to spodoba, więc życzę Wam miłego oglądania. Zapraszam Was. Te miejsce, które widzicie na środku tego jeziora, to jest fontanna, która cały czas jest włączona, działająca przez cały rok. To miejsce jest bardzo znane w Hamburgu, nazywa się Jungfernstieg. Ok, pokażę Wam dalej. Tutaj dużo młodzieży przychodzi, posiadują sobie, piją piwko, słuchają muzyki, mają miłe rozmowy. Są czasami wieczorne koncerty tutaj przez różnych ludzi. Bardzo przyjemne miejsce, żeby sobie posiedzieć, troszeczkę się uspokoić, popatrzeć na tą wodę, gdzie wszyscy chętnie przy niej siedzą. Mamy piękną, słoneczną pogodę dzisiaj, 22 stopnie, bardzo przyjemnie. Jest godzina 14. Teraz tutaj przy samym centrum jest Apple Store, czyli główny sklep z komórkami Apple'a i tam właśnie pokazuję Wam to miejsce. W tym miejscu, tam dokładnie. Tam pokażę troszeczkę bliżej, jak to wygląda. Idziemy. Następnie wezmę Was do ratusza. Muszę przyznać, że to miejsce jest dosyć piękne. Nie tylko jest otwarte dla turystów, ale też aktywne poprzez działające w nim biura i w ogóle różne rzeczy. Dobra. No, znajdujemy się pod sklepem Apple Store. Tak to właśnie wygląda. No, mamy przecudowną pogodę. Jest 21 stopni. Musiałem zdjąć kurteczkę, bo jest bardzo cieplutko. Tymi ulicami, co idziemy teraz, to są ulice dosyć ekskluzywne. Nie na moją kieszeń niestety. Ludzie, którzy mają naprawdę kasę, urzędują w tych sklepach. Ja tylko przechodzę obok i cieszę się tym, co widzę. Jak to wygląda. Czasami sobie marzę, żebym też to mógł sobie tak pozwolić na takie rzeczy, ale tak jest. Jak jest. Dobra, i teraz pokażę Wam to centrum ratusza, w który będziemy teraz szli. Ok, centrum ratusza tak właśnie wygląda. Pójdziemy sobie tam w to miejsce. Pokażę Wam w środku, jak to wygląda. No dosyć piękne, okazałe miejsce. Bardzo często dużo turystów w tym miejscu przychodzi. A to jest coś styl à la Watykan. Fajne przejście, które podoba mi się. No troszeczkę teraz słońce zaszło. Jest zmiennie, więc wydawało mi się, że będę teraz mógł iść sobie w koszulce, ale jednak być może założę sobie kurteczkę. Okej. Dużo ludzi jak zwykle, wszędzie są. Jak skończę moją przejażdżkę, to przejdę się, pójdę sobie na spacerek. Pokażemy troszeczkę. Jak sobie tutaj przejdę, to pójdę sobie na kawę, posiedzieć. Fajne miejsce, pokażę Wam moje ulubione miejsce w centrum. Starbucks. Tutaj widać za mną właśnie ratusz, pomnik, fajne miejsce na schodach, gdzie można sobie posiedzieć troszeczkę, miło spędzić czas.
Widzę, że czasami chmurki zachodzą, ale jeszcze pogoda jest w miarę dosyć, więc pokażę Wam więcej. Tutaj jest ulica, gdzie można sobie pójść na zakupy. Oczywiście sklepy są wszędzie dookoła mnie. Bardzo często odwiedzana ulica przez turystów. W Hamburgu jest bardzo dużo takich pomostów, takich kanałów, których teraz widzicie. Mówią, że jest ich tu więcej niż w Wenecji. Niby zliczono ich ilość i niby tak to właśnie wygląda. Ok. Jest następna część. Dobra. To jest plac główny, gdzie odbywa się zazwyczaj różne święta, czyli na przykład Bożego Narodzenia, jakieś tam festiwale i w ogóle różne rzeczy przed samym ratuszem. I zawsze tu jest kolorowo i no bardzo przyjemnie tutaj spędzać czas. Często tutaj bywam. Chodzę sobie na gorące winko, na szklaneczkę czasami, jeżeli mam okazję. Tak to właśnie wygląda. Ten plac w taki sposób właśnie. Dobra. Zbliżamy się do ratusza. Jest potężny, jeżeli się stoi przy nim blisko. Jest niesamowicie piękny. Podoba mi się w ogóle kolor i w ogóle cała struktura tego wszystkiego. No i ta całość jest niesamowita. Teraz stoimy przy samych drzwiach. Wejdziemy do środka, pokażę Wam, jakim pięknym jest miejscem ratusz tutaj w Hamburgu głównym. Zapraszam. Stoję przy tym miejscu. Dopiero jest duże, masywne. Wejdźmy do środka, zobaczymy, jak to wygląda. Ok. O, ale pięknie. Super. Ładnie tu wszystko jest zrobione. Takie stare, lubię takie klimaty. Te drzwi jakie potężne, masywne. Ja Cię kręcę, zobacz. Szok. Okej. O, drzwi się zamykają. Automatycznie trzeba pociągnąć. Automatyczne drzwi. Tak to wygląda w środku. Mała fontanna. Lepiej się troszkę wody. Ale pięknie. Tu jakaś recepcja, informacje. Sufit jak typowo. Czuję się, jakbym był w Krakowie. Te sufity i w ogóle ta cała architektura są przepiękne. Wow. Ale niesamowite. Piękne są te budowle. Jaki piękny jest statua. Wow, szok. Okej. Bardzo ładnie. Jakaś wystawa tutaj jest jeszcze. Nie wiem, o czym to jest, ale coś związanego z rozwojem Hamburga albo Europy chyba. Europy pokazują całą wszystko. Aha, bo teraz będzie niedługo wybory europejskie, więc jakie informacje na temat wszystkiego, co tu jest. O, widzę, że na zewnątrz można wyjść. Patrz. Tam jeszcze nie byłem, trzeba zobaczyć. Super. Tam już nigdy nie było, trzeba zobaczyć te miejsca. Dobra, poprawimy sobie kurtkę, bo mi gorąco. Idziemy, okej. No ale piękny. Co to jest za figura w ogóle? Trzeba zobaczyć. Dziedziniec jest przepiękny, nigdy nie byłem. Ale mi się podoba. To przecudownie.
Szkoda, że tu was nie ma, bo jest naprawdę ciekawy klimat. Czuję się, jakbym był sam turystą w tym mieście, w którym mieszkam. Dosyć dużo ludzi jest. Więc trzymanie kamery w rękach chyba nie zwraca uwagi na mnie, bo dużo ludzi to robi. Ale pięknie. Jak to właśnie jest. Jakie kwiatki też trzeba zobaczyć. Uwielbiam takie kwiatki, są prześliczne. A ratusza zaprowadzę teraz was na główny deptak w Hamburgu, gdzie chodzą na zakupy. Tam jest też ciekawe, bo czasami są jakieś muzyczne grupy występujące na ulicach. Więc mam nadzieję, że będzie dzisiaj coś ciekawego. A jak nie, to pokażę wam troszeczkę Hamburga. Dobra. No, fajne miejsce było zobaczyć. Teraz pokażę. Pójdziemy sobie dalej. Coraz więcej. To jest taka godzina, że teraz będzie coraz więcej turystów. No, nie dziwię się. Miasto jest piękne, portowe. Więc jest dużo do zobaczenia, więc wam pokażę. Zachęcę was, może to kiedyś mnie odwiedzicie. Może kiedyś się wam przydam. Lub zachęcę was do przyjazdu do Hamburga. No bo jest pięknym, kolorowym, zielonym, bardzo słonecznym miastem. Dobrze. Ten kościół, który tam widzicie, to jest dosyć taki duży. Jest otwartym kościołem publicznym. Nie wiem, chyba jest ewangelickim, ale jest piękny w środku. Bardzo podoba mi się tam być. Czasami wchodzę w ten moment ciszy, uspokajam się, pomyślę sobie, posiedzę z sobą, poczuję siebie. Coś, co wszyscy powinniśmy robić. Szukać tego spokoju wewnętrznego. A miejsca takie jak kościół, czy w ogóle wyciszają nas wszystkich. Może wejdę na chwileczkę, pokażę do środka, jak wygląda. Jeśli chodzi o Niemców, to Niemcy nie są krajem takim bardzo religijnym. Są takim... Nie mówię o wszystkim, nie chcę generalizować wszystkiego, no ale tutaj bardzo mówi się mało o kościele, a szczególnie się mówi źle o kościele, więc tutaj żyjemy w świecie kapitalistycznym, tutaj mało się mówi o Bogu, więc wejdźmy tutaj, zobaczmy. Okej. Wchodzimy do kościoła. Nie wiem, czy jest otwarte. Wygląda, że jest zamknięty. Chyba nikogo nie ma. Nie można wejść. O, można. O, nikogo nie ma teraz. Tak właśnie kościół wygląda, tylko że nie jest podświetlony teraz, więc nie widać. Chciałem wam takie fajne miejsce pokazać, gdzie zapalają sobie świeczki do umarłych. W ogóle zapalanie świeczki jest dla mnie coś bardzo takim żywym, coś co naprawdę jest coś odczuwalne w tym. Więc zatrzymuje mnie to w miejscu i zmusza mnie do myślenia o tych bliskich, którzy odeszli lub są jeszcze w moim życiu aktywni. Okej. No, typowy sufit, który mi się bardzo podoba. Taki wcześniej widzieliśmy w ratuszu. Taki styl to jest, nie wiem, co to jest, jakiś styl jakiś gotycki czy coś. Nie mam pojęcia. Okej. O, ambona tak jak u nas w Polsce. Jak to wygląda? Okej. No skromny jest, jeżeli chodzi o ten ołtarz z przodu. Tylko krzyż postawiony. Dobrze, tu jestem. Organy też wydają się zbyt stare. Potężne, na pewno miałem dźwięk mocny. Okej, idziemy, wychodzimy. Trzeba być cichutko.
No, cieszę się, że tu mogłem wejść wam pokazać. Coś dzisiaj mało ludzi. Może taka godzina jeszcze, że ich nie ma. Jakieś ogłoszenia i w ogóle. O, cała... A, tylko się nazywa San Petri. Świętego Petri. Nawet nie wiedziałem tego nazwy. A to chyba tak jak kiedyś wyglądał, jeszcze zanim został częściowo zburzony przez wojnę, przez Anglików, kiedy atakowali kiedyś Hamburg podczas II wojny światowej. No dobra, no idziemy dalej. Pokażę wam ten deptak, o którym mówiłem w Hamburgu, gdzie zbierze się tysiące ludzi. Widzi się też biednych, siedzących przed sklepami. Temat dla mnie bardzo smutny, bo mnie bardzo przeraża. Ja też mogę być jednym z takich ludzi. Też mogę tak skończyć lada chwila, więc nie ma nic z pewności w tym życiu. Coraz więcej ludzi. Jak widzicie, miasto Hamburg jest takim miastem, gdzie naprawdę jest dużo kultur. Bardzo mało się widzi tak naprawdę Niemców. Większość jest obcokrajowców. Włącznie ze mną. Może ja nie wyglądam jak obcokrajowiec, bo jestem biały, mam niebieskie oczy, ale ja nim jestem, chociaż mieszkam w Hamburgu. Umiem się zaklimatyzować, ale jednak nie jestem jeden z nich, nigdy nie będę. Jestem Polakiem, jestem z tego dumny. Tutaj właśnie widzę biednych. Za mną jest taki biedny, który siedzi, widzisz, spod tydewa, który właśnie widzę. No, widzę, że jeszcze za wcześnie. Ludzi dopiero z pracy wracałem, jest dopiero 16 godzina. Więc zazwyczaj ludzie, jakieś występy uliczne są dopiero od godziny może 18 lub na weekend. Ale jak już zauważyłem i zdaję sobie z tego sprawę, że jest ludzi coraz więcej na ulicach. No tutaj w tym miejscu, w którym właśnie jesteśmy, są właśnie takie występy. Jakichś pianistów, jakichś gitarzystów, jakichś śpiewaków, różnych artystów. Więc lubię tutaj posiedzieć sobie, czasami zjeść sobie kawkę, wypić sobie kawkę, posiedzieć sobie. A to jest moje miejsce, moja ulubiona kawa, na którą chyba sobie zaraz pójdę, posiedzę sobie. Będę sobie fajną kawę. Jesteśmy około 300 metrów blisko tego miejsca, głównego dworca kolejowego, ale tam nie chcę iść na razie. Zrobimy jakieś filmiki następnym razem, ale teraz na razie chciałem wam pokazać troszeczkę tutaj centrum tego deptaga, tego jeziorka, tego ratusza, tego miejsca, gdzie jestem chętnie. Tak będę wam pokazywał wszystko troszeczkę po kolei. Jest co do pokazania, więc będzie sporo filmików. Chętnie was zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie ze mną tutaj chodzili spacery, żeby wam pokazywać. Ok, Europa Passage, centrum handlowe w Hamburgu. Tutaj zaraz przy jeziorze, w centrum. Tak ona właśnie wygląda. Pokażę wam troszeczkę w środku, a potem pójdziemy sobie dalej na spacerek. O, tak wygląda właśnie centrum handlowe. To jest kilkapiętrowe. Są dobre lody, ale nie chodzę tutaj na zakupy. Rzadko tu jestem. Tu raczej moje córki, które są dorosłe, przychodzą tutaj i kupuję sobie coś. Tutaj czasami wrzucają ludzie jakieś pokarm dla zwierzątek z dziećmi. Chociaż oficjalnie nie wolno. Ale jeżeli to jest jakieś nasiona, to oczywiście nie ma problemu.